Weekend w Zadarze zaczynamy od pożywnego śniadania i od pozytywnego przekazu. Smacznej kawusi. Czego tu się w ogóle spodziewać po takim mieście jak Zadar? Starożytność. Tylko? Jeśli ci mało, no to wracaj do nim. Co myśmy kupili? Głożyna pospolita, jujuba pospolita. Gatunek krzewu lub niewysokiego drzewa z rodziny szakłakowatych. Występuje w Europie Południowej, Indiach, Himalajach, Chinach. Zizula, jesienny owoc z wybrzeża dalmatyńskiego. Jesień w Chorwacji ktoś kocha. I nie ze względu na pogodę, tylko na owoc, który tutaj jest. I jednym z takich owoców jest właśnie zizula, czyli głożyna pospolita. Jest owocem porastającym na niewielkim krzewie, który może maksymalnie mieć do 9 metrów wysokości. A tu znaleźliśmy krzaczek, który osiąga aż 9 metrów wysokości z tą słynną głożyną pospolitą zizulą, którą dziś zakupowaliśmy i smakowaliśmy. Zajrzymy, zobaczymy co mają w permanentnej wystawie sztuki religijnej, nazywanej również Muzeum Złota i Srebra w Zadarze. Pokażą, że tabliczkę. Jeśli Muzeum Srebra i Złota jest najciekawszą atrakcją Zadaru, to my tu już nic ciekawego nie zobaczymy. No, nie można robić zdjęć, więc nie za bardzo możemy pokazać, no ale tam w środku wszystko podobne, relikwie typu złota ręka z palcem uniesionym ku górze. Albo but, relikwia buta i tam kawałek kości jakichś tam świętych, w zasadzie samych świętych z XIV wieku, wszyscy byli święci. To takie dewocjonalia, bym powiedziała. Ewidentnie starożytność przeplata się tu z nowoczesnością. Te okiennice to na pewno wpływy weneckie. Co chwilę coś w stylu kościoła. Nawet nie wiadomo, czy to następny, czy to już widzieliśmy. Przemysław czeka. Czyżby kolejne muzeum? Starożytne szkło. Cokolwiek to znaczy. Starożytność to raczej porcelana. Idziemy sprawdzić. Muzeum Szkła w Zadarze. Niedaleko Muzeum Iluzji. W sumie nie było takich konkretnych planów na to muzeum, ale stwierdziliśmy, że akurat tu zaczęło kropić, to może wstąpimy i nie żałujemy. O dziwo, oprócz tego, że były świetne eksponaty z I-II wieku ze szkła, takie małe próbóweczki, buteleczki do kosmetyków i różnych takich, miseczki, to jeszcze była lekcja, jak pan wyrabiał to szkło. Pani też robiła takie mniejsze rzeczy, a pan robił dzbanuszek. I taki oto dzbanuszek na kwiatek dostałam od Przemysławka. No tutaj też o dziwo mają jakiś taki zwyczaj, że jest zakaz fotografowania. Tak. Jedynie w tej sekcji ze sztuką nowożytną, gdzie mają parę wyrobów ze szkła, można formalnie robić zdjęcia, a tak poza tym to nie za bardzo tych starożytnych obiektów nie można fotografować. Bardzo fajne muzeum, bardzo piękne rzeczy ze szkła.
Warto odwiedzić. Tak, zwłaszcza, że ten pokaz jest, jak wyrabiają te dzbanówki. Drugie muzeum za nami, Muzeum Iluzji. Myślę, że bardzo fajna zabawa dla dorosłych i nie tylko. Faktycznie iluzoryczne wizualizacje. Ale najśmieszniejszy jest koleś, który wieżę Hanoi próbuje rozwalić i tam, jak Przemek wyliczył 2 domy swojej możliwości i siedzi, znaczy stoi i układa tą wieżę. Pół dnia zleci, ale co tam? Powodzenia. Ten koleś nie wie, że nigdy nie skończy. Tu są 2 prostokątne ściany. Wydaje się, że góra tego nie jest równa górze tego. I w związku z tym mają inną objętość. Tak, ale przyłóżmy. Pasuje? Pasuje. No jeśli mają tą samą wysokość, to i objętość wtedy. U mnie się kręci. Na wideo się nie kręci. Co widzisz? No szkuner. To nie jest szkuner, tylko żaglówka. Fajne miejsce, jak jest dobra pogoda, można sobie siedzieć i dumać. Albo edukować się, jak to działa. A tu są te organy. Słychać dźwięk. Faktycznie słychać dźwięk, ale co? Ktoś gra na jakimś instrumencie, a to Może gra. może nie gra. Może gra. Ktoś tutaj coś tam na Nie, to może gra. brzdęka na czymś, Tam na są ukulele. utwory takie zrobione przy tych organach. Nikt tu na niczym może nie gra, tylko ktoś gra. Nie, Zaraz ci pokażę, znajdę tego też człowieka. pokażę. Nie jest to możliwe, żeby może wydawało taki dźwięk. To jest taka konstrukcja zrobiona z dźwiękami. Może jeszcze powiesz, że to jest grane według nut. Według ludzi z tylko znanych może. Co, może czy nie może? Nie spotkałem jeszcze tego jegomościa, którego bym posądzał o to, że coś tu grywa. Tu są te otwory. Tam jak powiedzieć poniżej. Tutaj. To tędy jest grane. Koncert morza. Przemyślny Przemysław złapał się za głowę i tak duma. Skąd ten dźwięk? Niepojęte. Czy znalazł winowajcę? Na jakiej zasadzie to się tutaj odbywa? Jak to w ogóle jest zrobione? Jakie prawa fizyki są tutaj uruchamiane? Tu są takie otwory. Ale czy tam są struny pod spodem? Co tam jest? Dudni, woda, dudni w murowanej studni. Przemysław nadal się dziwi, nie rozumie praw fizyki i tego, jak ten konstruktor to zrobił, że to może gra. Ale się dowiem. Oprócz tego, że tu są te otwory, to jeszcze tu są. Przemysław mędrkował, jak to możliwe, że to może gra i przeczytał na Wikipedii. Okazuje się całkiem proste. Pod tym, co tu siedzimy, pod promenadą są ruły. W każdej z ról osadzone są gwizdki, które odgrywają 7 akordów w 5 tonacjach. W momencie, kiedy fala wtłacza do rur wodę z gwizdków, wydobywa się ten magiczny dźwięk. Wzbogaceni o dużą ilość wiedzy z Wikipedii, wracamy do kontemplowania muzyki.